Hello, hi, dzień dobry. Jest dzisiaj ze mną w troszkę innym formacie wybitna osobowość pani Julia Koluch. Dzień dobry. Tej pani chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to rekordzistka Polski, uczestniczka wielu meetingów międzynarodowych, aktualna zawodniczka Houston w USA, medalistka Mistrzostw Europy Juniorów oraz członkini kadry narodowej. Wszystko w pływaniu. Dzień dobry, Julko, cześć. Dzień dobry, u mnie dzień dobry, u Ciebie dobry wieczór tak naprawdę. Tak, ale jeszcze w miarę jasno za oknem widać zresztą po mojej twarzy, więc tak, dobra jest pora. Julko, chciałem się zapytać, gdzie Ty w ogóle jesteś, co Ty robisz aktualnie? Teraz jestem, tak jak wspomniałeś, w Houston, jestem w Teksasie. Zdecydowałam się na transfer po 2 latach, więc moją przygodę w Stanach zaczęłam na University of Iowa, w Iowa City, czyli gdzieś tam, jak popatrzymy na mapkę, na samym środeczku Stanów Zjednoczonych, 3 godziny od Chicago. Gdzieś ta sytuacja moja się troszkę skomplikowała, zdecydowałam się na transfer i teraz aktualnie kończę i odbieram mój dyplom tutaj w Houston. Moje gratulacje. Ale Dziękuję zanim bardzo. jeszcze przejdziemy do tego miejsca, gdzie jesteś teraz, to chciałem Cię zapytać o taki początek początków Twojej drogi sportowej i w ogóle Twojej kariery, bo to nie tylko sport, ale też inne rzeczy. Bardzo dwutorowo wszystko szło, albo wielotorowo, tak chyba lepiej by to można było powiedzieć. Jak to się wszystko zaczęło? Jak byłaś taką małą Julką, to co zdecydowało, że akurat Twoje życie potoczyło się tak, a nie inaczej? To chyba nawet nie co zdecydowało, tylko kto zdecydował. I to na pewno nie byłam ja. Byli to moi rodzice. Gdzieś tam widzieli, że mi się to podoba, że mam jakąś frajdę z tego pływania. Zaczęłam w klubie UKS Pingwiny Warszawa na Bemowie, bo tam wtedy aktualnie mieszkaliśmy w 2007 roku. Gdzieś tam podobno, bo ja osobiście tego nie pamiętam, gdzieś się wyróżniałam na tle rówieśników. Trener zadecydował, żebym przeszła do grupy starszej. No i w tej grupie starszej już nie byłam taka fantastyczna i fenomenalna, więc moje pierwsze kilka treningów zakończyły się na pewno płaczem i pobytem w jacuzzi przez 45 minut. No ale moi rodzice mówią, nie no Jula, my zdecydowaliśmy się zawozić na treningi, więc chyba musisz trochę tutaj dopomóc. No więc gdzieś tam przez te pierwsze treningowe łzy, powiedzmy, przeszłam ok. Potem po roku rzeczywiście gdzieś te wyniki jak na 7-latkę, bo przecież to jest jeszcze tak naprawdę zabawa i pływanie 2-3 razy w tygodniu, gdzieś tam zaczęły wyglądać troszkę lepiej. Przeprowadziliśmy się pod Warszawę. Tak naprawdę najpierw byłam rekrutowana przez klub w Raszynie. Klub w Raszynie mnie nie przyjął, więc kolejnym klubem, do którego trafiliśmy, był klub w Pruszkowie, UKS Capri Armexim Pruszków i tak naprawdę osobą, która mnie rekrutowała, jakkolwiek to nie brzmi, bo miałam lat 8, był trener Łukasz Borkowski. W ogóle patrząc z tej perspektywy, że ta droga się tak potoczyła i to, że właśnie trener Łukasz Borkowski mnie, że tak powiem, ten sprawdzian wydolnościowy, jak sobie radzę i czy dam radę Pozdrawiamy trenera. Pozdrawiamy trenera Łukasza Borkowskiego zdecydowanie. To tak naprawdę trener mnie sprawdzał jakimś tam sprawdzianem stylowym, wydolnościowym, whatever, jakkolwiek to nazywamy. No i zadecydował trener, że okej, że się nadaje. No i tak naprawdę po tym pierwszym roku w Warszawie już pozostałe dużą część mojej kariery rzeczywiście reprezentowałam UKS Capri Armexim Pruszków. Okej, a coś poza pływaniem w tym samym czasie się pojawiało? Były jakieś takie szanse, że to mogłoby być zupełnie coś innego? Jak byłam mała, jak zaczynałam te moje pierwsze kroki z pływaniem, chodziłam na taniec. Moja mama była tancerką, mój tata był piłkarzem, więc ten taniec to może gdzieś tam wyszedł trochę od mojej mamy. No nie byłam w tym najlepsza, to nie można ukrywać. Nawet nie byłam w tym dobra, bądźmy tutaj szczerzy. Gdzieś był taniec. Potem w podstawówce zapisywałam się na wszystko. Byłam w jakimś kółku ekologicznym, byłam na jakimś kursie szybkiego czytania, jakichś zajęciach z języka polskiego dodatkowych. Tak naprawdę byłam we wszystkim, no ale gdzieś to pływanie sprawiało mi największą frajdę, największą satysfakcję i to był jedyny sport, na który jeździłam na zawody.
Potem gdzieś tam w gimnazjum chodziłam na jakieś biegi przełajowe, jakiś dwubój i tak dalej, więc gdzieś tam to łączyliśmy z bieganiem, no ale już jak mówimy o gimnazjum, gdzieś tam miałam 14, 15, 16 lat, wtedy już wiadomo, że jak się łączy karierę, myśli się o karierze profesjonalnej, no to gdzieś się trzeba skoncentrować na jednym sporcie. No jasna sprawa. A jak to padło, że jak już było to pływanie, to akurat wyszło płynięcie tam, gdzie w sumie nie wiadomo gdzie, czyli na plecach? O, to jest dobre pytanie. Jak to się stało? No gdzieś tam, wiadomo, w takim młodszym wieku pływało się wszystkim, tak? No bo nie mówimy tutaj, że o 10-letnia Julia już wiedziała, że będę grzbieciską na 100%. No nie, sprawa, tak nie było. Ta specjalizacja przyszła z czasem. Dokładnie. Gdzieś tak naprawdę do 13 roku życia gdzieś tam próbowałam w stylu klasycznym. Ciężko w to uwierzyć, sama nie mogę w to uwierzyć, bo do dzisiaj wydaje mi się, że te moje nogi do żaby nie wyglądają zbyt fenomenalnie, a na pewno nie suną mnie mocno na wodzie. Ale czemu grzbiet? Wydaje mi się, że to wynika u większości zawodników z tego, że po prostu gdzieś się poprawiasz w tym stylu, gdzieś te wyniki przychodzą najlepsze, gdzieś się wyróżniałam wśród moich rówieśników. No i jak widziałam, że jestem coraz i coraz lepsza w stylu grzbietowym, to gdzieś zdecydowaliśmy z trenerami, że ten styl grzbietowy będziemy uważali za moją specjalizację na treningach i takim sposobem gdzieś tam te wyniki przychodziły coraz lepsze z zawodów na zawody. Okej, wspomniałaś i to tak pięknie, płynnie wyszło, że z trenerami, którzy byli w różnych klubach, bo też trochę podróżowałaś, zanim znalazłaś się tu, gdzie jesteś, prawda? Tak, wiele razy rzeczywiście jak rozmawiam ze znajomymi i oni opowiadają mi o tym, jak współpracowali z jednym trenerem przez 10 lat, 11, całą ich karierę, no chciałabym, żeby to była ja, zdecydowanie to nie było mi pisane. Jakbym miała przejść przez wszystkich trenerów po kolei, byłoby ich na pewno, no myślę, że z 8 na pewno. Gdzieś tam w klubie pruszkowskim myślę, że pan Łukasz Borkowski zdecydowanie najbardziej mi pomógł. To jest w ogóle chapeau bas na 100% i nie mówię tutaj tylko na basenie, na nietce pływalni, ale poza, jeśli chodzi o szkołę, jeśli chodzi o wypromowanie mnie jako osoby. Ale rzeczywiście w UKS Pingwiny Warszawa to był tylko 1 rok między 7 a 8 rokiem życia. Miałam 2 trenerów, potem miałam trener Olgę w Pruszkowie, trener Monikę w Pruszkowie, potem miałam trenera Piotrka Golika, którego też serdecznie pozdrawiam, też w Pruszkowie. No ale potem, dokładnie tak, ale potem gdzieś tam te moje wyniki były już na poziomie finałów A, prawie medali Mistrzostw Polski. No i wtedy trener Łukasz Borkowski powiedział, że chce mnie wziąć pod swoje skrzydła. Że tam w grupie taki Krzysio trenuje i zaprasza. Dokładnie tak. I był Krzysio, i był Staś Kolczyński, którego też serdecznie pozdrawiamy. Stasia może więcej nie było niż był, ale serdecznie i tak pozdrowienia przysyłamy dla Stachu. No i rzeczywiście potem po tych kilku latach w Pruszkowie przyszedł czas wyboru liceum. No tutaj oczywiście poważna sprawa. Ja zawsze się gdzieś tam nie najgorzej uczyłam, no i gdzieś te ambicje były na dobrą szkołę w Warszawie, ale moje ambicje i moja głowa i moje myśli były już zupełnie gdzieś indziej, one były w pływaniu. No i zadecydowałam o tym, że najlepszym trenerem na tamten moment wydawał się trener Jacek Misiul, którego też z całego serca pozdrawiam. Do dzisiaj uważam, że jest ojcem mojego sukcesu. I tą karierę przed samym wylotem do Stanów kontynuowałam w SMS-ie w Zielonej Górze, dalej reprezentując SMS UKS Kafran Maksim Pruszków. Piękna historia. Dokładnie no i tak. Nastało liceum, później trochę się trzeba było pouczyć, była matura, No i tak naprawdę, jeśli tutaj to pytanie zmierza do mojego wylotu do Stanów, to tak naprawdę ten mój wylot to był już dawno zaaranżowany. Ja zaczęłam swój proces rekrutacji już w 2. klasie liceum, jak tylko to, że tak powiem, legalnie było dozwolone przez tutaj Federację Stanów Zjednoczonych. Gdzieś tam zaczęłam rozmawiać z trenerami, mailować z nimi, potem trener z University of Iowa przyleciał specjalnie do Warszawy na 1 dzień, żeby spotkać się z moją mamą i ze mną, żeby to wszystko, co oni mi obiecywali, co dla nas Polaków się wydawało po prostu niemożliwe. Jak to jest możliwe, że ja będę dla nich pływała, a oni mi to wszystko podadzą po prostu jak na tacy i będą za to płacić i dadzą mi to i to i tamto.
więc my tak z mamą zawsze patrzyłyśmy przez pryzmat, pewnie tak chcą nam powiedzieć to, co my chcemy usłyszeć. No ale jak ten trener przyleciał, tak, no to już było bardzo namacalne, mieliśmy rzeczywiście to spotkanie i chyba właśnie to, że on pokazał mi takie zainteresowanie moją osobą i ja się po prostu poczułam tak bardzo wanted, to w ogóle inni trenerzy poszli w odstawkę i ja powiedziałam, mamo, ja chcę iść do University of Iowa. Oni zaproponowali mi wszystko tak naprawdę, czego oczekiwałam od szkoły. No i rzeczywiście te dokumenty podpisałam długo przed maturą, bodajże w listopadzie. I tak naprawdę ten cały mój ostatni semestr w szkole, w liceum w Zielonej Górze, ja już wiedziałam, że wylatuję do Stanów w sierpniu i gdzieś te moje myśli i zawsze się śmiałam, że już jedną nogą byłam już za oceanem, więc tak byłam trochę niekoniecznie present w Zielonej Górze, ale byłam na pewno bardzo podekscytowana tym, że tak naprawdę realizuję swoje marzenia i gdzieś ten swój cel, który zawsze miałam od powiedzmy tam 12 czy 13 roku życia. Czyli warunek był taki, na pewno maturę trzeba było zdać, żeby tu skończyć i być tam, tak? A poza tym, że ten trener przyleciał Cię sprawdzić, to wystarczyło tylko po prostu z nim korespondować, czy trzeba było wysłać, nie wiem, jakieś nagranie swoje, wysłać jakieś screeny z zawodów, kim Ty jesteś w ogóle, jak to przebiega wszystko? Jest taka stronka, którą serdecznie wszystkim polecam, pływakom, którzy mają okazję, mają możliwości wylecieć do Stanów, chcieliby przede wszystkim, nazywa się Swimming College i to jest tak naprawdę stronka, gdzie wszyscy trenerzy ze Stanów Zjednoczonych sprawdzają zawodników z całej Europy, pewnie z całego świata, no i tam po prostu tworzysz sobie taki profil odnośnie Twojej osoby, gdzie wprowadzasz swoje dane, rok, kiedy kończysz liceum, swoje czasy przede wszystkim, no bo wiadomo, że trenerzy, my mówimy o sporcie, mówimy o stypendiach sportowych, więc gdzieś te czasy, no to jest na pewno jeden z priorytetów, jeden z warunków, które musisz spełniać, żeby szkoła była Tobą zainteresowana. No i tam też oczywiście wprowadzasz swoje dane, jeśli chodzi o jakieś tam osiągnięcia akademickie, swoją średnią i tak dalej. No i potem ja osobiście byłam rekrutowana przez tą stronkę. Są też różne firmy w Polsce, które pomagają zawodnikom być connected właśnie do trenerów w Stanach Zjednoczonych. Ja to zrobiłam na własną rękę. Czy to polecam? Chyba niekoniecznie. Jak teraz na to patrzę z perspektywy, że miałam tylko 18 lat i tak niekoniecznie wiedziałam, czym to się je. Gdybym robiła to po raz kolejny, to zrobiłabym to tak, jak robiłam to z transferem, czyli jednak bym się zdecydowała na pomoc jakiegoś tam agenta. No a potem jak już zaczynasz korespondować z trenerami i gdzieś to się zaczyna robić trochę poważniejsze, to musisz wysłać transkrypt przetłumaczony na język angielski swoich certificate ze szkoły, bodajże 3. gimnazjum, potem 1., 2. liceum, potem trzeba dosłać jeszcze maturę, żeby jakby pokazać, że mogę legalnie iść na studia, bo mimo tego, że wylatuję za granicę, to działa to w ten sam sposób jak w Polsce, czyli bez zdanej matury nie można rozpocząć kolejnego etapu edukacji i potem jeszcze dodatkowo w zależności od szkoły trzeba zdać egzaminy międzynarodowe. W moim przypadku to był egzamin SAT, który jest egzaminem pisemnym i dodatkowo ja miałam do napisania i do zdania egzamin TOEFL, czyli już egzamin komputerowy, który sprawdza Twoją wiedzę języka angielskiego. Okej. Czyli brzmi, że troszkę kroków musiałaś poczynić, ale wszystko jest w miarę klarowne. Jak się wcześniej o tym zacznie myśleć, to można się śmiało wyrobić. Tak, i zdecydowanie i to też wszystkim polecam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wylotem do Stanów i wie, że na 100% jest to cel, do którego dąży, rzeczywiście, jeżeli zajmiemy się tym wcześniej, to odejmuje nam to wiele stresu. Jasne. A pojawił się jakiś taki pomysł, żeby może coś innego niż Stany? Nie mówię nawet, żeby zostać u nas w kraju, ale nie wiem, Australia na przykład? Nie. Szczerze nie. Szczerze nie. Nie. Okej, czyli kupili Cię na samym początku. Tak, zdecydowanie. Okej. Jest to Krzyś, chyba w tym 2017, jak dostałam się na Mistrzostwa Świata i wtedy pamiętam, pojechaliśmy na taki obóz przed Mistrzostwami Świata do University of Louisville w Kentucky. I to był chyba taki pierwszy moment, kiedy ja sobie naprawdę zdałam sprawę, że wow, chciałabym tu kiedyś studiować.
bo to było coś innego. Przecież nasz reprezentant naszego klubu, Marcin Tarczyński, to o nim się zawsze tak głośno mówiło u nas w Pruszkowie, że Marcin wyleciał do Stanów, że studiuje, Marcin Szapoba, on studiował University of California, Berkeley, no to już w ogóle mówimy o niesamowitej szkole, ale gdzieś to zawsze tak mi było z tyłu głowy, coś tam szmiało, ale to nigdy nie było takie, że o rany, za wszelką cenę naprawdę chcę tam być. I wtedy w tym 2017, jak zobaczyłam, jak to wygląda, jak to funkcjonuje od środka i jak dbają rzeczywiście o tych studentów i tutaj w Stanach ten student athlete, to aż ciężko mi o tym mówić, ale jest trochę na takim piedestale. U nas w Polsce dalej jest takie, trenujesz, to pewnie nie jesteś zbyt mądry albo nie masz czasu na naukę. A w Stanach jest odwrotnie. W Stanach, jeżeli jesteś student athlete, to jesteś ponadprzeciętny, bo oni zdają sobie sprawę, że poza tym, że musisz się uczyć, to jeszcze musisz gdzieś tam ileś tam 10 godzin tygodniowo przeznaczyć na swój sport. No jasne, właśnie o tym chciałem teraz chwilkę z Tobą porozmawiać. Jak w ogóle wygląda takie życie studenckie? Jak już się tam dostajesz, jesteś po tych pierwszych, załóżmy, zajęciach zapoznawczych, poznajesz wszystko, ktoś Cię oprowadza, pokazuje, jak działa życie studenckie. No i jak ono działa? Jak to w ogóle wygląda? Jakbyś mogła, przepraszam, że przerwę jeszcze, opisać taki swój typowy jeden dzień ze studiów? To wiesz co, to też zależy, czy mówimy o typowym dniu Julii z pierwszego roku, czy mówimy o typowym dniu Julii z czwartego roku, bo na pewno moja pewność siebie i mój język angielski to są po prostu dwa. Ja bym powiedział, że może tak z końca drugiego roku. Z końca drugiego roku. No to harmonogram zajęć, jeśli chodzi o moje treningi w wodzie i moje treningi na lądzie, no to tak naprawdę w zależności, bez znaczenia, czy to była poprzednia szkoła, czy to była ta szkoła, on był powiedzmy podobny. Siłownię robiliśmy 3-4 razy w tygodniu, ta siłownia była rano, potem prosto po siłowni szliśmy na trening w wodzie. Jedyne, co się różniło od mojego poprzedniego uniwersytetu do tego, to że na University of Houston nie mam drużyny męskiej, czyli moja drużyna składa się z 30 kobiet, a w Iowa miałam drużynę męską i żeńską, czyli ta drużyna była tak naprawdę ogromna, bo my tutaj nie mówimy tylko o swimming, każda drużyna pływacka, większość drużyn pływackich to swimming and diving, czyli nasza drużyna jest skumulowana w pływanie i skoki do wody, czyli mówimy o drużynie, która miała prawie 60 osób i teraz wyobraź sobie te 60 osób na jednej nietce pływania, to była tak naprawdę jak taka maszyna. Każdy wiedział, gdzie iść, z jakim trenerem dzisiaj pływa, jaki trening, czy to będzie sprint, czy to będzie trening wydolnościowy, czy to będzie trening zmienny i tak dalej. Więc jakbyś popatrzył na nas, na University of Iowa z trybun, no to naprawdę robi to efekt wow. Wygląda to fajnie, no i atmosfera jest naprawdę fajna, jest bardzo duża motywacja, masz się z kim ścigać, nikt nie narzeka, bo każdy jest po prostu proud, każdy jest dumny, że ma możliwość tam być. Czyli każdy docenia to, że na przykład jest na stypendium. Niektórzy są na mniejszym, niektórzy są na większym, ale oni wiedzą, że mają powiedzmy ten status student athlete i że poza tym, że mają ten status, to jeszcze mają płacone za to, żeby reprezentować szkołę, więc mi się wydaje, że wśród Amerykanów jest taka duża duma związana z tym, że jesteś tym student athlete. No więc ten trening w wodzie powiedzmy trwał mniej więcej między 1,5 a 2 godziny. I potem w zależności od Twojego harmonogramu albo masz zajęcia online, albo masz zajęcia gdzieś tam właśnie in person, więc albo możesz sobie przejść po treningu, albo musisz przyjechać autobusem, potem gdzieś po drodze zawsze you can grab some lunch, możesz sobie, nie wiem, spotkać się ze znajomymi, albo na kawę, albo whatever you want tak naprawdę i potem w zależności od Twojego dnia, czy to jest poniedziałek, wtorek, piątek czy sobota, no to wracasz albo na trening popołudniowy, albo masz czasami jakieś spotkania z Twoimi advisorami, którzy Ci pomagają układać plan, którzy sprawdzają Ci oceny. W Stanach trzeba zapamiętać to, że tam, jeżeli jesteś student athlete, to number one jesteś student, a potem jesteś athlete, czyli Twoje wszystkie responsibilities związane ze szkołą są zawsze numer 1, są priorytetem ponad pływanie zawsze. No właśnie o to chciałem zapytać, jak nauczyciele w ogóle podchodzą do takiej sprawy, bo tak jak powiedziałaś, że taki student, który jednocześnie się uczy i jeszcze trenuje, jest tak wyżej ceniony od takiego powiedzmy szaraczka, który tylko się uczy. Natomiast chciałem zapytać, jeśli chodzi o jakąś taką wyrozumiałość, nie wiem,
no, zawodowi atleci, tak jak to tutaj sobie użyliśmy, trenują bardzo dużo, mają też dużo wyjazdów, dużo zobowiązań spoza samego takiego życia normalnego. Są to inne obowiązki, czasem wywiady już na pewno się też pojawiają. Jak wtedy taki nauczyciel patrzy na taką osobę? Czy ona ma taką, powiedzmy, troszkę taryfę ulgową pod postacią tego, że nie zaliczy raz, drugi raz, trzeci raz, i zalicza do skutku? Czy jest jakiś taki limit, na co sobie może ta osoba pozwolić? Że jest od do termin, jak się nie wyrobi, to przykro nam, wylatujesz albo zostajesz na rok jeszcze raz. Wiesz co, ciężko mi to nawet nazwać taryfą ulgową, bo jak popatrzysz na harmonogram takiego przeciętnego studenta, a na plan takiego student athlete i to rzeczywiście ile godzin nam się schodzi z treningami, no i teraz tak, powiedzmy 20 godzin to jest taka zasada NCAA, tyle możesz czasu trenować, ale do tego dochodzi twój commute, tak, żebyś przyszedł na trening tą i z powrotem. Nie dochodzi do tego, ile czasu ci to zajmuje, nie dochodzi do tego, ile czasu się rozciągasz po treningu, albo się rolujesz, albo masz jakieś związane zajęcia związane z tym byciem student athlete, więc wydaje mi się, że wszyscy nauczyciele i profesorowie o tym wiedzą, ile my mamy na głowie poza tymi zajęciami z nim i poza tymi innymi przedmiotami, które, że tak powiem, we're taking. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o zawody albo o jakieś takie rzeczy związane typowo właśnie z competing, oni jak najbardziej są wyrozumiali. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, bo na przykład jest egzamin w piątek, a ty w piątek masz zawody, nie ma najmniejszego problemu. Możesz napisać make-up exam innego dnia. Mamy też tutaj dużo osób, które nam pomagają w tym. Oni piszą listy do tych profesorów i wysyłają im, mówiąc o tym, Julia będzie tego i tego dnia nieobecna, ale to nie jest nieobecność związana z czymś tam, tylko to jest nieobecność związana z tym, że reprezentuje University of Houston, czy tam University of Iowa. Więc jak najbardziej profesorowie, przynajmniej ci, z którymi ja miałam przyjemność pracować, są bardzo wyrozumiali, grają z tobą do jednej bramki i tutaj w Stanach mam wrażenie, że takim celem głównym każdego profesora, przynajmniej tych, z którymi ja miałam przyjemność pracować, jest to, żeby jak najwięcej ci nauczyć i żebyś ten przedmiot zdał. I rzeczywiście tutaj nie ma czegoś takiego, że cały semestr chodzisz na zajęcia i tam uczysz się i robisz notatki i na koniec zdajesz sesję, tylko tutaj na swoją ocenę pracujesz cały rok. Okej, czyli egzaminy rozumiem, że są, ale też bardzo ważne są te oceny poboczne. Wszystko się składa, tak jak świadectwo na koniec roku, tak? W takim nauczaniu wymaganym. Troszkę moim zdaniem ten system tutaj w Stanach przypomina mi bardziej liceum, aniżeli studia, bo gdzieś tam mówię, powiedzmy twoja ocena jest w skali 100%, czy tam 100 punktów. Mhm. I 50% z tego to będą 2 egzaminy, które napiszesz, 20% to jest jakiś tam essay, 20 kolejne procent to jest powiedzmy jakaś prezentacja i kolejne 10% to jakieś tam powiedzmy kartkówki. Czyli rzeczywiście musisz wykazać swoją chęć pracowania i nauczenia się danego materiału przez cały semestr, czyli tam przez 5 miesięcy, aniżeli tak jak w Polsce, że gdzieś tam chodzisz na wykłady, tak i potem na koniec masz sesję i jak oblejesz, no to sorry, nie zdajesz przedmiotu i musisz zaczynać od nowa. Mówię, ten system w Stanach mi się naprawdę bardzo podoba, bo on jest taki bardziej, zachęca cię do tego, żeby uczyć się na bieżąco. I potem jakby, czy jest łatwiej? Jeżeli pracujesz na bieżąco, to zdecydowanie. No bo tutaj naprawdę tych przedmiotów jest, ciężko jest ich nie zdać. Jeżeli włożysz to trochę pracy i nauczyciel to widzi, że się starasz i pracujesz na bieżąco, to naprawdę śmiało możesz zdać z dobrą oceną każdy przedmiot. Jasne. A zaczęliśmy już tutaj troszkę mówiłeś, że tam rano siłownia, coś tam teges. Jak odsłucham jeszcze raz, to sobie przypomnę, co tam było mówione. Natomiast chciałem zapytać, jak moglibyśmy dokonać takiego rozróżnienia, bo trenowałaś bardzo długo w Polsce, no i w Stanach też, co by nie było, kilka lat to było. Jakbyśmy mogli troszkę skategoryzować, jak się trenuje w Polsce, a jak się trenuje w USA i na pierwszy rzut by trafił sam trening, ten właściwy, związany ze sportem, który się uprawia, czyli właśnie sama sesja pływania. Czas trwania, obciążenia, takie rzeczy. Przede wszystkim w Stanach się pływa mniej. To na pewno.
też tak ciężko mi trochę porównywać, bo ja trenowałam u trenera Jacka Miciula, który jest wiadomo znany z tego, że się pływa dużo. Pływa się dużo bardzo objętości, pływa się dużo zadań na progu. No i my mówimy tutaj o treningu, gdzie w tych najcięższych okresach ja pływałam prawie 80 km tygodniowo. No w Stanach, no gdzie? Może połowę tego przepływałam. Pływa się mniej, pływa się krócej, pływa się na pewno intensywniej. Ja takich zadań tlenowych, no to naprawdę pływałam malutko tutaj w Stanach. Więc to jest na pewno duża różnica. Dużo się robi treningu sprinterskiego, dużo się treningu pływa takich, które generują moc, które generują szybkość, gdzieś tam sporo właśnie treningów sprinterskich, więc mi się wydaje, że to jest największa różnica. Okej, a jeśli chodzi o czas trwania treningu, to ile taka jednostka trwa? To tak naprawdę zależy. W większości... No bo u nas, przepraszam, że przerwę, to chyba jest tak między 1,5 a 2 godziny, prawda? Raczej. Tak, i tam rzeczywiście też tak jest. Te treningi popołudniowe zazwyczaj, przynajmniej u mnie w szkołach, były 2-godzinne. Te treningi poranne w Iowa była godzina siłowni, godzina pływania, a na przykład w Houston była godzina siłowni i 1,5 godziny pływania. Więc na przykład w Houston pływałam troszkę więcej. Nie było to aż tak dużo, jak za czasów właśnie moich w Zielonej Górze, ale było to na pewno więcej niż w Iowa. Okej. A jeśli chodzi o takich twoich opiekunów, bo mówiłaś, że raz z tym trenerem, raz z tamtym trenerem, to każdy trener jest od czegoś innego? W poprzedniej szkole rzeczywiście tych trenerów miałam kilkoro. Był trener główny i ten trener główny, od tego trenera głównego wychodzi kilkoro asystentów. I rzeczywiście tak bywało, że na przykład poniedziałki byliśmy wszyscy rozrzuceni na 4 różne grupki. I tam po powiedzmy 2 czy 3 tygodniach ty już wiedziałeś, do jakiej grupki musisz iść w dany dzień. Czasami na przykład dzielili nas ze względu na płeć, czyli rano mieliśmy treningi, na przykład dziewczyny miały pierwszą godzinę pływania, a potem chłopcy przychodzili po nas i się tak rotowaliśmy. Więc rzeczywiście bywało często tak, że na przykład grzbieciści byli razem i byli z jakimś tam trenerem, osoby, które pływały długi dystans, były z innym trenerem, więc rzeczywiście to w pierwszej mojej szkole było bardzo, bardzo popularne, też dlatego, że nasza grupa była tak duża. W Houston miałam tylko trenerkę główną, która miała jednego asystenta, więc to już było mniej możliwe. Gdzieś tam czasami robiliśmy jakiś podział, no ale już nie było to na pewno aż tak częste. Okej, ale z czego powiedzmy ten podział wynikał? Czy chodziło o to, żeby każdy z tych trenerów, asystentów miał okazję na pracę z taką czy inną grupą w takich godzinach i spróbowania na zasadzie troszkę takiego stażu? Czy było tak, że był okres przygotowawczy, na przykład, nie wiem, w beztlenie czy w tlenie, bez różnicy i ten trener zajmował się bardziej tą działką, tą działką, a nad wszystkim czuwał taki jeden guru, trener główny? Czy jak? Na jakiej zasadzie po prostu był ten podział trenerski? Bo u nas tak troszkę to sobie ciężko, prawda, wyobrazić. Jest raczej jeden trener, ewentualnie 2, no i tyle, tak? A jak mówimy, że jest jeden, a od niego odchodzi 4 i to są tylko związani z pływaniem, to dlatego chcę się po prostu dowiedzieć, na czym polega ten podział. Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim wynika to z tego, ilu zawodników jest w danej specjalizacji. I jak na to popatrzymy i jak nas, dajmy na to, drużyna swimming and diving miała 60 osób i z tego 45 czy 50 osób to byli pływacy, no to teraz jeżeli mielibyśmy jeden trening wrzucony i tych 5 trenerów, no to byłby taki trochę galimatias. I teraz wydaje mi się, że to wynikało między innymi z tego, że jak gdzieś się przygotowywaliśmy do sezonu, bo też weźmy pod uwagę, że sezon w Stanach jest bardzo krótki. My przylatujemy na koniec sierpnia, mamy zawody główne już w lutym, ale zaczynamy rywalizować koniec września, początek października. Więc jak na to popatrzymy z perspektywy kalendarza, to my przylatujemy w sierpniu i my musimy być za miesiąc gotowi. Więc tam jeśli chodzi o jakiś tam trening tlenowy i tak dalej, to tak niekoniecznie bym powiedziała, że taka baza była robiona w ogóle. Więc wydaje mi się, że ten podział był robiony po to, żeby to gdzieś tam funkcjonowało, że tak powiem, sprawnie i żwawo i wtedy każdy trener miał gdzieś tam grupkę 8 czy 10 osobową
i każdy wiedział, co ma robić, każdy wiedział, dlaczego jest w tej grupie. Ja na przykład zazwyczaj byłam w grupie średniego dystansu albo w grupie, gdzie byli grzbieciści i delfiniści i na przykład każdy trener miał jakąś tam specjalizację. Jeden trener specjalizował się w długim dystansie, inny był typowym trenerem sprinterskim i ze względu na to, w czym ten trener się czuł najlepiej i z czego jakby słynął, to taką grupkę miał pod sobą. Jasne, fajnie. Trochę tego brakuje. Dobrze. Na pewno bardzo duża różnica. A już pomijając ten trening pływacki, a jak było z przygotowaniem takim na lądzie? Bo wspominałaś, że po treningu pływackim, w zależności tam ile czasu zostawało, to każdy jeszcze się rozciągał, to rozumiem, że to już we własnym zakresie. I przedrolowanie i rozciąganie, taka rozgrzewka lądowa też we własnym zakresie, tak? Tak. A takie jednostki właściwe z treningu siłowego? No to nie ukrywam, że ja przed przylotem do Stanów nie robiłam takiej prawdziwej siłowni nigdy. Więc dla mnie i dla mojego organizmu to na pewno był ogromny szok. Bo ja przyleciałam, miałam lat 19 niespełna i rzeczywiście, że tak powiem, podano mi sztangę i powiedziała mi moja trenerka, że no robimy przysiady i że z każdą serią dodajemy. A ja po prostu wydawało mi się, że mówię, dobra, przysiady, no to każdy umie zrobić przysiady. No i dopiero potem gdzieś czasem się dowiadywałam, że tu liczy się technika, tempo, z jakim robisz te przysiady i tak dalej. Więc rzeczywiście wydaje mi się, że ten mój pierwszy rok, jeśli chodzi o siłownię, bo uważam, że jeśli chodzi o taki trening na siłowni, to nie jest kwestia kilku tygodni, żeby się nauczyć techniki i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ten mój pierwszy rok to był taki spory chaos, jeśli chodzi o siłownię, bo ja po prostu musiałam się wszystkiego nauczyć od nowa. No w Zielonej Górze nie robiliśmy siłowni w ogóle. Gdzieś tam robiliśmy trening, powiedzmy, na lądzie, ale to były takie treningi bardziej skoncentrowane na zadaniach na twojej masie ciała, jakieś tam brzuszki, nie brzuszki, podciągnięcia i tak dalej. No więc ten trening na pierwszym roku był dosyć chaotyczny, a potem gdzieś z czasem zdawałam sobie sprawę, jak bardzo on rzeczywiście w tym treningu pływackim pomaga. Jasna sprawa, ale ważne też, że był ktoś, kto to pokazał i kontynuował. Czasem tak jest, że jest ta siłownia i każdy, powiedzmy, robi co chce i to trochę tak mija się z jednej z celem. strony tak, a z drugiej strony teraz jak porównamy na przykład tą liczbę trenerów na nietce pływania do tej samej liczby zawodników, którzy potem idą na siłownię, i ten trener jest jeden, no to trochę jest niebo a ziemia. No jasne. Ale... Więc to tak, nie chcę w samych superlatywach opowiadać o Stanach, że to jest w ogóle, wiesz, American Dream, bo to też tak niekoniecznie wszystko jest wspaniałe tam. No jasne, mam nadzieję, że dojdziemy sobie do tego, ale wiem o co chodzi. Julka, a jeszcze już tak kończąc to pytanie z porównywania tych powiedzmy dwóch systemów, a jak jest z obozami, jakimiś zgrupowaniami? Częściej, rzadziej, w ciekawsze miejsca? Jak to jest? Wiesz co, tutaj to wszystko zależy od szkoły. Od tego, jaki poziom ta szkoła sobą reprezentuje. Ja też nie chcę tak opowiadać o Stanach Zjednoczonych i o treningu i tak dalej, jakby to wszystko było... Na swoim przykładzie. Dokładnie tak. Szkoła, w której ja byłam przez pierwsze 2 lata, była, że tak powiem, rankingowo lepsza. W Stanach jest coś takiego, to się nazywa Power 5 i to jest 5 najlepszych konferencji. Więc ta moja pierwsza szkoła była w konferencji Big Ten, która się właśnie łączy w to Power 5 Schools i ta szkoła rzeczywiście miała dużo więcej funduszy. I jak masz większy budżet, to masz troszkę większe pole do manewru. I to naprawdę widać i czuć, jeśli się jest studentem, bo mówimy tutaj o lepszym sprzęcie, o większej ilości sprzętu, o lepszych hotelach na zawodach i właśnie obozy treningowe podchodzą pod właśnie ten koncept twojego budżetu, więc w pierwszej szkole mieliśmy obozy, one są zazwyczaj robione na przełomie grudnia i stycznia, w zależności od szkoły trwają między 7 a 10 dni. Ja na pierwszym roku byłam na obozie na Florydzie, no ale na przykład moja druga szkoła w ogóle nie robiła już takich obozów. Moja trenerka jakby tutaj w Houston nie uważała, że one są potrzebne, nie uważała, że trening gdzieś na innym basenie może nam w jakikolwiek sposób pomóc, skoro mamy świetny obiekt tutaj, z czym ja się osobiście nie zgadzam w ogóle. Ale mam znajomych, którzy na przykład lecieli do Kalifornii, do Colorado, mam znajomych, którzy byli na Hawajach, więc to naprawdę bardzo, bardzo zależy od szkoły, ale te obozy są raz w sezonie, zazwyczaj na przełomie grudnia i stycznia i trwają nie więcej niż 10 dni.
No tak, bo w Teksasie to sam piasek przecież i pustynia. No, dokładnie, i kowboje. Zgadza się. Jeszcze kowboje, racja. Jeszcze kowboje. No dobrze, a chciałem zapytać Julka, jak już tam jesteś tak długo, to jakbyś mogła powiedzieć tak pokrótce, jak wygląda to życie od takiej strony prywatnej? Ile to życie kosztuje? Czy właśnie uniwersytet zapewnia jakiś akademik? Wspomniałaś też wcześniej o stypendiach, jakichś dofinansowaniach. Mogłabyś tak chociaż z grubsza przybliżyć? No jasne, pewnie. Tu też musimy pamiętać o tym, że w Stanach, jeśli chodzi o te wszystkie liczby i dane, to Amerykanie nie są aż tacy anonimowi jak my, Polacy. Jeżeli ktoś jest ciekawy, ile takie studia będą kosztowały, to można sobie śmiało wpisać nazwę uniwersytetu, US News i tam mamy całe pyk, rozliczenie. O, tyle kosztuje czesne, tyle kosztuje akademik, tyle kosztuje to, tyle kosztuje bezpieczenie, więc tak naprawdę te dane są bardzo jawne. Jeżeli podpisujesz umowę stypendialną, to w tej umowie masz zapis, ile te studia będą kosztowały szkołę, ile będą kosztowały ciebie. Czyli ty jakby przylatując do Stanów już wiesz, na jakim stypendium jesteś, ile tych, że tak powiem, ten procent dofinansowania dostaniesz i na podstawie tego możesz sobie, powiedzmy, mniej więcej pomyśleć, ile to życie może cię kosztować. To też zależy, jeżeli jesteś nie wiem, w Chicago, czy jeżeli jesteś gdzieś w mniejszym stanie. Na twoim przykładzie. Na moim przykładzie, no to na przykład Iowa City było dużo tańsze niż tutaj Houston. Jeżeli bym poleciała do Kalifornii, to życie będzie jeszcze droższe. Ja miałam możliwość studiowania na tak zwanym full ride, czyli na stypendium 100% i wtedy szkoła zapewnia ci stypendium 100%, które oznacza, że płacą ci za czesne, płacą ci za ubezpieczenie, płacą ci za akademik, płacą ci za jedzenie, a potem po roku ten akademik już nie jest obowiązkowy, więc dostajesz tak zwane stypendium miesięczne, które ma ci wystarczyć na opłacenie mieszkania lub domu ze znajomymi, czy pokoju, jedzenie, jakieś takie opłaty, bo tych opłat, jak się tak trochę bardziej w to wplączemy, no to tych opłat przychodzi naprawdę dużo, takie rzeczy jak internet, nie wiem, telefon. Ja teraz mam samochód, to jeszcze ubezpieczenie samochodu, więc to tak naprawdę w zależności od szkoły, jaką tą umowę stypendialną masz podpisane, to przed wylotem do Stanów będziesz wiedział jawnie, ile cię to życie mniej więcej będzie mogło kosztować i jak musisz się do niego finansowo przygotować. No fajnie, to ogólnie wiemy, a na jakichś konkretach? Czyli na przykład ile wynosi takie stypendium, jeśli można wiedzieć? Można wiedzieć. Wiesz co, moja poprzednia szkoła kosztowała rocznie $48,000. Ta szkoła University of Houston podobnie kosztuje, też coś około 46, ale tutaj dochodzi kolejny fakt, o którym niewiele osób wie. Jeżeli masz dobre oceny, to możesz mieć szansę nie tylko na stypendium sportowe, ale też na stypendium akademickie. I wtedy te stypendia mogą się ze sobą połączyć. I ja teraz, ze względu na to, że miałam dobrą średnią ocen w poprzedniej szkole i zdecydowałam się na transfer, mam tak zwany, moje stypendium nazywa się Academic Transfer Excellence Scholarship i to jest tak zwany waiver, czyli taka, dajmy na to, nie wiem jak nawet powiedzieć, taka zniżka. I w Stanach są dwa rodzaje czesnego, out of state i in state. Jeżeli jesteś, tak jak ja jestem tutaj w Stanach, jeżeli jesteś obywatelem Teksasu i płacisz tutaj podatki, to masz dużo niższe stypendium. I tu mówimy o ogromnej różnicy. To jest czasami między 30,000 dla osób spoza Teksasu i 10,000 dla osób, które są obywatelami. I ja ze względu na jakieś tam wyniki akademickie dostałam tak zwany bonus, że moje czesne będzie kosztowało mnie tak, jakbym była obywatelem Teksasu, mimo tego, że jestem z Polski. Więc moje stypendium spadło z prawie $50,000 na 30. Ale miałam takie ultimatum, że musiałam gdzieś tą moją średnią ocenę utrzymać, żeby to moje 20,000 dodatkowo dolarów ze stypendium akademickiego się liczyło. Mówimy rocznie. Mówimy rocznie, tak. I w tej kwocie jest również opłacenie studiów. Tak, jest w tym opłacenie studiów, jest w tym akademik,
lub tak jak ja teraz mieszkam poza akademikiem, dostaję miesięcznie pieniądze na opłacenie mieszkania, jest w tym jedzenie, jest w tym ubezpieczenie twoje na życie i są w tym bodajże książki, bo musisz co semestr gdzieś tam aktualizować swoje książki i zamawiać nowe na nowe przedmioty, więc dostajesz w tym też właśnie pieniądze na książki. I rozumiem, że to działa, jak się uczysz i zdajesz. Dokładnie tak. No chyba, że jest się tak jak ja byłam w poprzedniej szkole, na 100% stypendium sportowym, no to wtedy wiadomo, że ten poziom nauczania no musisz utrzymać, tak? Bo przede wszystkim jesteś student, ale no nie masz takiej presji, jak ja tutaj miałam w drugiej szkole, że okej, a co będzie, jak spadną te moje oceny niżej i skąd ja wezmę to $20,000 rocznie? No jasne. A jak to jest, jak na przykład studiujesz sobie pierwszy rok i po pierwszym roku stwierdzasz, że to jednak nie dla ciebie i wracasz, a byłaś na stypendium, które obejmowało cały zakres twojej nauki. Musisz zwrócić? Nie musisz tego zwracać. Możesz śmiało wrócić i miałam znajomych, którzy wracali, którym się nie podobało. Zasada numer 1, którą wszystkim powtarzam. Stany nie są dla wszystkich. American Dream, no niestety to nie jest, Stany to nie są takie piękne, jak nam w telewizji pokazują i Stany nie są dla wszystkich. I that's okay. Nie wszystkim tu musi się podobać. Mam znajomych, którzy chcą tylko odebrać dyplom i po prostu wrócić, bo już się nie mogą doczekać, bo po prostu to nie jest ich bajka. Ale to, że podpisujesz umowę stypendialną, nie oznacza, że musisz rzeczywiście te 4 lata tutaj spędzić, jak ci się nie podoba. Możesz wrócić do kraju, możesz się gdzieś przetransferować do innej szkoły i nie musisz im zwrócić pieniędzy, jeśli zrobiłeś wszystko legalnie, nie złamałeś jakichś tam zasad. Mówię tutaj już o takich naprawdę abstrakcyjnych historiach, że no nie wiem, jakby miały w to wchodzić, nie wiem, narkotyki czy coś takiego, no to wtedy już to wiadomo legalnie inaczej wygląda i prawnie, ale jeśli ci się po prostu nie podoba, to śmiało możesz wrócić. I ja z takim przeświadczeniem ja leciałam do Stanów, bo nie wiedziałam, czy mi się będzie podobało. Ale to tak jakby jak wylatywałam, rozmawiałam z moją mamą i mama mówi: Jula, jesteś na drugim końcu świata, ale nie oznacza to, że musisz tam zostać na zawsze. Jak nie będzie ci się podobało i będziesz miała się tam męczyć, to po prostu nie jest to tego warte i przecież zawsze możesz wrócić do Polski i zawsze ten dom będzie na ciebie czekał. Jasne, no bardzo zdrowa i miła relacja. A powiedz mi, Julka, w ogóle jest taki czas w życiu student-athlete? Czy jest takie okienko czasowe, gdzie masz czas, na przykład jak ci nie wystarcza albo chcesz mieć trochę więcej kasy, tak w cudzysłowie oczywiście chodzi o pieniądze, dorobić sobie? I tutaj się troszkę komplikuje sprawa, bo jak się jest zawodnikiem międzynarodowym, jest się na wizie F1, czyli na wizie studenckiej. I ta wiza, jeśli chodzi o twoją pracę, naprawdę stawia bardzo duże ograniczenia. Jak powiedzmy masz tego czasu ileś tam tygodniowo, żeby przeznaczyć, co jest naprawdę trudne będąc pływakiem, no ale powiedzmy, że masz 10 godzin tygodniowo i chcesz sobie dorobić. Jedynym rozwiązaniem, które jest możliwe, to praca na kampusie. I wtedy jesteś w stanie złożyć dokumenty o tak zwane CPT, to jest taki dodatkowa adnotacja na twojej wizie, która pozwala ci pracować, ale nie możesz pracować poza kampusem. Rozumiem. Czyli możesz na przykład pracować, nie wiem, na siłowni uniwersyteckiej albo w jakiejś kawiarni uniwersyteckiej, ale no musisz właśnie pracować tam. Jeżeli tak jak ja teraz pracuję poza kampusem, to musiałam złożyć dokumenty o taką specjalną formę, no ale to już jest naprawdę dosyć skomplikowany proces, to tam już nie chcę wchodzić w szczegóły legalne, nielegalne, jest to możliwe, ale większość studentów zdecydowanie decyduje się na pracę na kampusie, bo jest to po prostu wygodniejsze. Czyli nawet taka praca, powiedzmy, jak bardzo dorywcza, typu korepetycje, czy bycie czyimś trenerem, no nie wiem, u nas szczególnie bardzo popularne, personalnym po godzinach, nie jest możliwe, jeśli nie odbywa się na kampusie. Jest możliwe, jeżeli jest to robione nielegalnie. Czyli jeżeli to jest... no to dużo rzeczy jest tak możliwych. Jeśli mówimy o jakimś tam dorabianiu sobie, nie wiem, będę robiła lekcje pływania tu i tam i jak jest to płacone gotówkowo i nikt o tym nie wie, to śmiało można. Chyba że ktoś cię sprzeda. No to już wtedy masz kłopot. Przykra sprawa. Zdecydowanie, bardzo. I mówię, i wtedy jedyny kłopot z tym, z czego ludzie sobie nie zdają sprawy, jest fakt, że jeżeli potem jakiś tam departament imigracyjny dowiaduje się o tym, że robiłeś coś nielegalnie tu i tam,
a gdzieś tam w przyszłości planujesz pobyt na dłużej w Stanach Zjednoczonych i zaczynasz składać papiery i masz adnotację o tym, że a wtedy zostałeś nielegalnie 2 miesiące w Stanach Zjednoczonych, a wtedy pracowałeś nielegalnie, to wtedy potem twój proces, nie wiem, składania papierów o wizę pracowniczą, czy o jakąś zieloną kartę, no to już się wtedy rzeczywiście bardzo, bardzo komplikuje, więc po prostu mi się wydaje, że nie jest to warte. No, jasne. A powiedz mi, Julka, dużo macie osób u siebie na uniwersytecie spoza USA? W mojej drużynie aktualnie bodajże mam 8 dziewczyn. Prawie 1/3 drużyny mam międzynarodową. Ktoś z Polski, czy nie? Nie. Nie? Nie. A jak... W poprzedniej szkole miałam 2 Polaków. Michała Brzusia miałam, którego też pozdrawiam. I Mateusza Arnta, którego też pozdrawiam. I chłopcy pozwolili mi, dali mi możliwość jakby dowiedzenia się o szkole od środka i troszkę mnie tam pomogli zrekrutować. Bardzo ich pozdrawiam. Pozdrawiamy. Nie, Maty nie jest już w Iowa, ale Michał chyba jest. No co nie przeszkadza ich pozdrowić, obydwu znam, więc pozdrawiam, kochani. Z Michałem się przecież ścigałeś. Ścigałem jego, ale taka prawda, tak jest. A później on mnie, różnie bywało. Julka, a powiedz mi jeszcze, jak to jest z takim team spirit u was? Bo patrząc po takich waszych social mediach, po tych zdjęciach, które czasem gdzieś się tam przewijają, widać, że to jest taka silna paka, że no prawie jak rodzina, tak to przynajmniej wygląda na zdjęciach, tak? U nas tak no czuć, wiadomo, że są zawodnicy z jednej drużyny, kibicują sobie i tak dalej, natomiast tutaj są jednorodne koszulki, jednorodne stroje, kibicowanie wręcz porównywalne z meczami NBA albo naprawdę wysokiej klasy rozgrywek jakichś takich bardziej, powiedzmy, medialnych sportów niż pływanie. Czuć to chyba, prawda? Że wszyscy są tak razem. No tak. Zdecydowanie jest tutaj duża różnica. Co jest fajne, do czego musiałam się przyzwyczaić i musiałam się tego nauczyć, to, że ta atmosfera nie jest tylko na zawodach, ale ona też jest na treningach. Tutaj ludzie rzeczywiście sobie kibicują. Tutaj na treningach gra muzyka, tutaj na treningach zawodnicy do siebie krzyczą, dopingują sobie, motywują siebie. I ja zostałam wrzucona do treningu amerykańskiego i oni mi mówią: Julia, don't be so quiet, nie bądź taka cicha, you need to cheer on your teammates, musisz, kibicować swoim teammates, one cię potrzebują. Ja w ogóle siedzę i się patrzę i się zastanawiam, co ja mam im powiedzieć. No to jest taka odskocznia, tak w ogóle odległe od siebie 2 bieguny, co na początku chyba niekoniecznie mi się to podobało, wiesz? Jak mam być szczera, ciężko mi było się do tego przyzwyczaić, bo jakby nie patrzeć, w Polsce jesteśmy uczeni, że ten sport, nasz pływanie, jest sportem indywidualnym, bo at the end of the day on jest sportem indywidualnym, ale w Stanach troszkę mają na to inny pogląd. Oni uważają, że jest to sport indywidualny, jeśli chodzi o twój race, twój wyścig, ale na koniec dnia to ten twój race i to twoje zwycięstwo powoduje, że ty dostarczasz punkty dla drużyny. Czyli to, że ty wygrywasz, robisz rekord życiowy, to robisz dla drużyny. No więc na początku ciężko mi było się do tego przyzwyczaić, ale teraz jak na to patrzę z tej perspektywy, to naprawdę miałam wiele takich treningów, żebym się poddała, a że rzeczywiście koleżanki gdzieś tam, wiesz, no takie małe gesty, przybiją ci 5 albo powiedzą let's go Julia, you got this, no takie naprawdę małe rzeczy, no ale gdzieś ten uśmiech na twarzy ci się pojawia i sobie zdajesz sprawę, o kurde, moje ciało może jest zmęczone, ale jest w stanie zrobić więcej niż mi się wydaje. Jasne, to na pewno bardzo, bardzo pomaga. A ostatnie pytanie już takie związane z pływaniem. Chciałem jeszcze zapytać, bo mówisz, że to jest drużyna uniwersytecka. Zdarzają się też osoby, że na przykład kończą uniwersytet albo są, no powiedzmy, ściągnięte do tej grupy treningowej przez trenera, a finalnie nie studiują u was, albo już skończyły studia. Czy to tylko mogą być studenci i to tylko aktualni studenci? Czy masz na myśli, że na przykład ktoś przychodzi i kończy, albo nie jest zadowolony, albo Nie, mam na myśli, że na przykład studiuje, kończy studia i chciałby dalej pociągnąć karierę, są w nim szanse, jakieś ambicje pokładane. To jest szansa, żeby on tam został? Czy kończy uniwersytet, co znaczy, że musi sobie iść już? Wiesz co? W sumie dobre pytanie. Wiem, że są grupy na pewno, uniwersytety, które robią tak zwane
pro groups, czyli ludzi, którzy zdecydowali się jakby profesjonalnie robić, profesjonalnie trenować jako ich kariera, że tak powiem. Ani jedna, ani druga szkoła, w której ja byłam, nie miała takich grup, więc tak niekoniecznie chcę się wypowiadać na temat, na który no tak niekoniecznie mam wiedzę. Jasna sprawa. Jasna sprawa. No dobrze. Julka, chciałem się zapytać, co aktualnie robisz? Bo jeszcze mówisz, że czekasz na dyplom, tak? Tak. Ale jakiś czas temu pojawiła się informacja, że dziękujesz pływaniu za wszystko. Tak, napisałam list nawet, trochę jak taki miłosny. Tak, zgadza się. I powiedziałaś, że kończy się pewien rozdział i zaczyna się nowy. To jaki się zaczyna? Chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, ale jeszcze nie wiem. Nie wiem nawet jak nazwać ten mój rozdział. Jeżeli nie chcę też mojego poprzedniego rozdziału nazywać rozdział pływanie, gdzieś tam to pływanie było dużą częścią mojego życia. Myślę, że to było dużą częścią mnie. Dlatego ten mój list wygląda trochę jak list miłosny, bo jakby nie patrzeć, ja się zawsze śmiałam, że pływanie to była moja jedyna miłość od pierwszego wejrzenia. No, może trochę nakoloryzowałam, bo tam był jakiś płacz i zgrzytanie zębami, no ale gdzieś tam rzeczywiście to była taka duża część mojego życia, że jak ja zakończyłam moją karierę, to ja pamiętam, zadzwoniłam do mamy i ja mówię, mamo, co to będzie jutro? Ja nie wiem, jak moje życie wygląda bez pływania, bo ja tego nie pamiętam. Bo ja zaczęłam gdzieś tak, miałam 6 lat, ja niekoniecznie wiem, jak to będzie wyglądało. No i rzeczywiście gdzieś tam ta kariera moja się zakończyła już 2 miesiące temu. Teraz aktualnie pracuję. Co robisz? Poza kampusem. Wiesz co, prowadzę szkółkę pływacką. Jestem koordynatorem zajęć. W Stanach Zjednoczonych jest coś takiego, to się nazywa Country Club. I to są takie, nawet nie wiem, jak to niekoniecznie wiem, jak to opisać. To są takie obiekty, gdzie możesz grać w golfa, możesz jeść, możesz pływać, masz multum zajęć. Takie centrum sportu, tak? To niekoniecznie. To niekoniecznie. To nawet nie wiem, czy to jest, nie wiem, czy to się da w jakiś sposób przetłumaczyć, bo to jest po prostu coś, czego my nie mamy w Polsce. Okej, taki obszar, gdzie możesz dużo aktywności naraz, możesz też zjeść, odpocząć. Tak, ale to jest takie bardzo takie bon ton. Żeby tam się dostać, jest bardzo długi okres oczekiwania, bardzo dużo to kosztuje miesięcznie, trzeba się w to wkupić i to membership, czyli to członkostwo jest bardzo takie exclusive. Ja mam szansę pracować w takim właśnie country club, który jest, że tak powiem, śmietanką tutaj w Houston i prowadzę tam szkółkę pływacką, gdzieś tam koordynuję te zajęcia, czasami prowadzę zajęcia z mastersami, więc gdzieś to jest dalej połączone z moją karierą pływacką, gdzieś tam mogę się dzielić tą moją wiedzą. Bardzo, bardzo mi moje szefostwo jakby pomogło z moją dokumentacją, no bo teraz trzeba też pamiętać o tym, że ja kończąc karierę, że tak powiem, studencką, moja wiza się też kończy. Więc gdzieś tam oni mi bardzo, bardzo pomogli, jeśli chodzi o moją dokumentację, o moją papierologię, no bo teraz podjęłam decyzję, że chcę zostać w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem jeszcze jak długo, nie wiem jeszcze gdzie, czy to będzie na pewno Teksas, tego jeszcze nie wiem, na pewno przez najbliższe kilka miesięcy tutaj jeszcze będę. No a co dalej, to chyba chciałabym wiedzieć, a może dobrze, że nie wiem. Życie pokaże. Tak, dokładnie. Okej, a powiedz mi jeszcze, bo mówisz, że zadzwoniłaś do mamy, że jutro już wstajesz i zupełnie ten dzień inaczej wygląda. To znaczy, że to zakończenie kariery było w jakiś sposób taki bardzo formalny, złożone? To znaczy, że nie wiem, musiałaś napisać, że dziękujesz za wszystko, ale że już nie i od tamtego dnia nie masz wstępu na treningi, tracisz status takiego zawodnika, nazwijmy to? Nie, wiesz co, jeżeli chciałabym się na przykład przygotować do Mistrzostw Polski, które odbywają się bodajże za 2 tygodnie, to nie. Śmiało mogłabym dalej trenować. Mało tego, ze względu na to, że 1 rok z moich 4 lat to był rok covidowy, my zawodnicy tutaj w Stanach Zjednoczonych dostaliśmy tak zwany darmowy 5. rok, czyli ja mogłabym kontynuować karierę na 5. roku. Gdzieś to wynikało już z chyba już moje serce w tym nie było, wiesz, jak mam być szczera. Już chyba nie miałam takiej pasji, takiej miłości do tego sportu, już się chyba trochę z tym męczyłam i ja czekałam na ten koniec mojej kariery. Gdzieś tam wiele osób rzeczywiście, jak ogłosiłam to na social mediach, było zaskoczonych, ale takie osoby mi bliskie, moja rodzina, moi znajomi, mój chłopak tutaj, wszystkie zawodniczki tutaj w Stanach,
wszyscy wiedzieli, że to gdzieś tam z tymi moimi mistrzostwami konferencji ta moja kariera się kończy, co nie zmienia faktu, że było to na pewno ciężkie, tak? No bo jasne. Nie można się w jakiś sposób przygotować do czegoś, co tak naprawdę nie wiesz, jak będzie wyglądało. Ale nie, jeżeli bym chciała do Mistrzostw Polski, czy tak naprawdę do końca, do odebrania mojego dyplomu, czyli tam do połowy maja mogłabym śmiało trenować, no ale to była w 100% moja decyzja. Jasne. No dobrze. To życzę wielu sukcesów, Julka. I na koniec takie pytanie, czego poza tymi sukcesami i no w ogóle wielką ilością szczęścia mogę Ci życzyć? Jest jakieś takie coś, jakieś Twoje takie marzenie ciche? Powiem tak, po polsku przede wszystkim zdrowie. Zdrowie. ale tak naprawdę, wiesz co, chyba żebym była po prostu szczęśliwa. Ja gdzieś tam mam wrażenie, że w tym swoim życiu miałam takie szczęście do ludzi, że trafiałam na odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie i miejscu. I chyba to szczęście niech ze mną będzie przez najbliższe kilka lat albo całe moje życie. A z resztą sobie poradzę. Ja jestem silna. To życzymy dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo miłości. Pozdrawiam bardzo ze słonecznej Polski, gdzie u nas już słoneczko zachodzi, u Ciebie już chyba w pełni wstało, bo coraz jaśniejsza jesteś, ja coraz ciemniejszy. Bardzo mi było miło i mam, szczerze mówiąc, jak uda Ci się, Julka, już jakoś tą wizę ogarnąć albo po prostu wpaść na wakacje do nas, kilka takich... Wracam! O, no to ekstra, to poza anteną porozmawiamy i no mam parę takich projektów, gdzie jakbyś się oczywiście zgodziła, to myślę, że nikt by nie miał nic przeciwko, jakbyś się tam pojawiła. Także bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli do końca i do usłyszenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Ciebie serdecznie i wszystkich, którzy odsłuchali nasz mały interview. Buziaki!